Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Ad w majowej kosmetyczce miesiąca. Jest to projekt, w którym wybieram sobie konkretne kosmetyki do używania w danym miesiącu. Jest to fajny challenge, żeby rotować swoją kolekcję, aby mieć użytek ze swoich kosmetyków, ale też, żeby mieć czas na przetestowanie jakichś nowości. No właśnie, i odnośnie nowości używałam w ubiegłym miesiącu trochę produktów Claresy, więc pogadamy sobie o tym, co o nich myślę, a potem wybierzemy sobie jakieś fajne rzeczy do używania w tym miesiącu, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. I jeszcze mały disclaimer, w trakcie odcinka będziemy gadać sobie też o tych zapachach. Kupiłam jakiś czas temu próbki Claudyny Hebdy i obiecałam, że Wam o nich opowiem. I zapomniałam, także pogadamy sobie o nich później. Zacznę od paletek. W ubiegłym miesiącu używałam sobie trzech. To była ta Nomad Aurora Cruz, tą, którą sobie kupiłam, bo miała takie piękne, kolorowe błyski. Świetna jest. Jestem po prostu tak z niej przeszczęśliwa. Można być z niej szczęśliwym? Nie wiem, jestem bardzo zadowolona po prostu z tej palety. Mega dużo frajdy miałam używać jej w danym miesiącu, bo mogłam sobie robić też coś takiego delikatnego, jak potrzebowałam, tak wiecie, na szybko, ale mogłam sobie, wiecie, walnąć jakiś fajny kolorek i zrobić taki statement look. Używałam sobie również paletki Santorini i tutaj ona mi się bardzo przydała do takich bardzo basicowych, neutralnych makijaży, takich zrobionych dosłownie na szybko, bo jakiś tam jeden brązik, jeden taki piękny błysk. Uwielbiam tą paletkę, to jest jedna z moich takich ulubionych, bardziej basicowych paletek, więc bardzo fajnie mi się jej używało. No i też miałam ten set cieni pojedynczych we współpracy Oden's Eye i Heather Austin. Takie piękne zielenie, jakieś takie czerwienie, fiolety i tak dalej. Tutaj głównie tych błysków chyba używałam najwięcej. No i ten neonek, bo uwielbiam ten taki bardzo jasny, żywy zielony, więc ten pamiętam też używałam. Bardzo fajnie mi się używało tych palet, bo mogłam sobie, wiecie, dobrać do potrzeby, do ochoty, do moodu, nastroju i tak dalej, dobierać sobie te paletki, więc bardzo fajnie mi się ich wszystkich używało. Wszystkie bardzo, bardzo lubię. Pod koniec miesiąca już nie używałam, bo nagrywałam tydzień ruletkę, paletkę, więc codziennie inny makijaż, akurat tutaj się te nie wylosowały, więc ostatni tydzień już niestety ich nie używałam, ale powiem Wam, że przez dużą część miesiąca tak fajnie, bo sięgałam właśnie głównie po te, więc bardzo, bardzo fajnie mi się używało. A jeżeli chodzi o produkty Claresy, no to miałam okazję kilka razy sobie sięgnąć po nie i powiem Wam tak, uwielbiam ten zestaw, czyli I'm Blue Mascara i I'm Blue Eyeliner. No, maskara jest piękna, intensywna, niebieska i robiłam już naprawdę sporo makijaży z tą maskarą. Czułam, że jakiś czas temu zużyłam swoją starą niebieską maskarę, bodajże z Hean i już mi się, wiecie, uzbierało w głowie kilka pomysłów na makijaże i już mi po prostu brakowało tej niebieskiej maskary, więc no bardzo fajnie, że mogłam sobie kupić taką. Tą akurat kupiłam, a pozostałe rzeczy z Claresy dostałam. Więc tak od razu taki disclaimer, ja lubię być transparentna, więc zawsze mówię, jeśli tylko pamiętam to, czy dostałam, czy kupiłam. A jeżeli chodzi o eyeliner, no to jest taki, wiecie, eyeliner w kałamarzyku, ale powiem Wam, że spoczko się trzyma. No oczywiście, jeżeli nałożymy eyeliner na przykład na zgięcie powieki, tam gdzie się rusza, no to może się tam troszeczkę rozkruszyć, ale też nie robi jakiejś takiej mega niekomfortowej skorupy, że jest jakoś tak, wiecie, niewygodnie. No wiadomo, jest to taka formuła standardowa dla takich kałamarzyków, więc taka delikatnie zastygająca taka skorupeczka, ale w miarę komfortowa, więc no ten zestaw to po prostu petarda na lato, no i banalnie tania. Jeśli chodzi o tą bazę anti-redness, to tak jak mówiłam Wam właśnie w kosmetycznym miesiącu, tak jak moje wrażenia przy pierwszym użyciu były podobne jak potem jakby w ciągu miesiąca, jakie używałam. Fajnie nawilżająca baza, która delikatnie neutralizuje zaczerwienienie, ale to nie jest coś, co da nam taki kolor, taki tint koloru na naszej twarzy, tylko tak bardzo, bardzo subtelnie zneutralizuje zaczerwienienie, więc fajne połączenie po prostu. Baza pod makijaż, która troszeczkę utrwala, fajnie nawilża i jeszcze delikatnie sobie tutaj wspomoże neutralizowanie, więc bardzo przyjemna. Używałam też tej maseczki Perfect Jelly Lip Mask. Powiem Wam, że ona tak bardzo przyjemnie pachnie i nawet miałam okazję używać na klientce, bo akurat miałam panią na makijaż i gdzieś tam miała suche usta, więc użyłam na początku makijażu, nałożyłam troszeczkę i potem, wiecie, ściągnęłam, żeby nałożyć jakąś szminkę i naprawdę jest bardzo przyjemna. Czuć, że takie fajne daje nawilżenie. Jak się zmyje nawet tą maseczkę, to właśnie czuć, że te usta są takie przyjemnie miękkie. Więc powiem Wam, naprawdę jestem mile zaskoczona.
Bardzo fajna sprawa to jest ten pisak. Bardzo, bardzo dobry pisak do brwi. Go Bushy z Claresy. Ja tutaj mam odcień Ash Brown 01. Bardzo dobry pisak. Bardzo fajny zamiennik droższych tego typu produktów. Będę używać na pewno będę chciała najpierw zużyć sobie ten, co mam, ale jest super. Bardzo, bardzo polecam, jak szukacie pisaczków w fajnej, przystępnej cenie. No i używałam jeszcze tych duo, czyli bronzera i różu. Tak się one prezentują. I tutaj podobnie, tak jak mówiłam na początku, bardzo przyjemne formuły, dobrze napigmentowane, ale też przyjemnie rozprowadzające się. Ten odcień 01 nie jest aż taki chłodny, jakby się mogło wydawać po nazwie, bo to jest More Sculpted, więc wydawałoby się, że będzie konturujący. Na mnie wypada ciepło, ale jest to ładny odcień. Ładnie się to wszystko utrzymuje na policzkach. Bardzo spoczko. Róż też przepiękny, prześliczny. Fajna jest ta kremowa też formuła, tak przyjemnie się rozprowadza, bez robienia plam. Sucha, próbowałam też i osobno ich poużywać i razem. Bardzo fajne produkty. I to tyle z podsumowania kosmetyczki kwietniowej, więc możemy przejść do wybrania sobie jakichś produktów na maj. Na maj? Jeśli chodzi o makijaż cery, to chciałabym w tym miesiącu skupić się na zużyciu kilku próbek. Kiedyś jedna z moich widzek wysłała mi kilka próbek różnych takich hitowych produktów. I tutaj mam podkład z NARS, a tutaj mam, nie, odwrotnie, tutaj mam z NARSa, a tutaj mam Lisy Eldridge. Ja ich sobie troszeczkę używałam, próbowałam, testowałam, ale myślę, że jest dobry moment, żeby po prostu zużyć te produkty, żeby to się nie, wiecie, nie zepsuło i żeby nie zalegało. To jest Lisa Eldridge Secondless Skin, a to jest NARS Light Reflecting Foundation. Więc chciałabym sobie właśnie w tym miesiącu poużywać tych podkładów. To może zacznę sobie od nałożenia bazy, takiej mojej standardowej, matującej z Erborian. I ciekawe, jak się te podkłady zachowają właśnie na tej bazie. Także sprawdźmy sobie. Może zacznę sobie od Lisy Eldridge. Tu mam takie, nie wiem, czy zobaczycie, ale dosłownie takie, no nie wiem, 1/3 słoiczka mi została. To jest odcień 9, jakby ktoś był zainteresowany. Jestem ciekawa, czy będzie teraz dla mnie dobry. Oba te podkłady to będą raczej takie podkłady w kierunku rozświetlających, nawilżających, świetlistych, więc może sparuję je z jakimś troszkę mocniej matującym pudrem. To jest plan, nie? Zobaczcie, ładnie wyrównał koloryt cery, ale to nie jest mocno kryjący produkt, więc tutaj wszystkie jakieś takie mniej doskonałe rzeczy mi wychodzą, że tak powiem. Tak, jest taki ciutko jakby przyciemny, nie? Widzimy tutaj szyja, a twarz. W sumie jak zużyję jakąś próbkę, to też będę mogła, wiecie, do Project Pen wrzucić mały sukces. I wyrównam sobie jeszcze troszkę tą skórę, używając mocno kryjącego korektora. To jest totalny zakrywacz z Glam Shopu. Dołożę sobie właśnie go tak leciutko pod oczy i tam, gdzie potrzebuję. Tutaj lubię sobie nałożyć. To jest taki mój sposób, jak podkład wypada troszeczkę za ciemno, to wystarczy właśnie tutaj na ten kąt żuchwy pod policzkiem, pod kością policzkową nałożyć sobie jaśniejszy korektor i ten efekt jest taki wyrównany i nie widać właśnie tego takiego brzydkiego odcięcia, wiecie, z szyją, nie? Zobaczcie, od razu lepiej. Ale pomijając minimalnie za ciemny odcień, to podkład ładnie wygląda. Naprawdę wygląda jak druga skóra. Wybieram sobie w tym miesiącu bronzer, którego dosyć dawno nie używałam tak na sobie. I jest to LH Cosmetics odcień Infinity Bronzer w odcieniu Beyond. Taki bronzer raczej po tej ciepłej stronie. Ja się tak staram głównie koncentrować na moim w Project Pen, ale tak właśnie raz na jakiś czas, żeby dla odmiany coś innego nałożyć, byłoby dobrze, nie? Może mogłam jakieś kremowe sobie wziąć, ale no te suche też trzeba używać, nie? Także używam sobie. Pędzelek to jest Glam Shop z tego zestawu takiego w tubie. Ok, i słuchajcie, mam taki nietypowy róż do przetestowania, bo nie wiem, czy wiecie, że mamy nową kolekcję, nową paletę marki Nomad. Ja, słuchajcie, dostałam tą paletę. Marka zobaczyła mój ostatni film, gdzie kupowałam tą Aurora Cruz i pokazywałam ją też na Instagramie i zapytała, czy chciałabym jakby otrzymać kolejną jakąś tam nowość. No i słuchajcie, mamy tutaj taki piękny kremowy
róż. Zobaczcie, taki ma sheen piękny, brzoskwiniowo-złoto-różowy. I mamy róż, rozświetlacz, i mamy róż, który wygląda jak galaretka. I jest to taki róż, który reaguje na nasze pH skóry, więc ja jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to się będzie w ogóle nakładać i czy mam to w ogóle nałożyć a propos. Próbuję sobie chyba z suchą gąbeczką, a może mokrą właśnie powinnam? Momencik, zmoczę. Zmoczyłam gąbeczkę, która swoją drogą też już czeka na odejście na emeryturę i spróbuję sobie tak po prostu wszystko tak tutaj nabrać. Jakie to jest śmieszne. Wow! No i zobaczę sobie gąbeczką. O, gąbeczką. Jakie to jest ładne! Ej! Wow, wiła! Bo tak palcem, ja nie lubię strasznie palcem nakładać, powiem szczerze, róży kremowych, bo mam wrażenie, że palce to zawsze tak widać, nie? Że jest ta powierzchnia taka mała i zanim się tam doklepie wszystko, żeby było ładnie, to, to trochę mija czasu. Ale gąbulinką, no śliczne to jest, wow! Jak w ogóle cera wygląda świeżuchno. Fakt, że troszeczkę mi się poprawiła. Tutaj mam troszeczkę takie lekko, właśnie czuję pod palcem, że więcej tekstury, ale policzki ostatnimi czasy mają się troszkę lepiej u mnie. No piękne to jest. No i to nie powiedziałam w ogóle, jak to się nazywa. To jest Greek Odyssey, tak się w ogóle nazywa kolekcja. To jest Color Adapting Blush Balm. A tutaj ten rozświetlacz to jest Illuminating Highlighter Balm. No i tutaj zobaczcie, mamy taką wazelinkę, troszkę bardziej kremową niż wazelinkę i taki rozświetlacz i ja czuję pod palcami takie leciusieńkie drobinki. Nie to, że to są takie jakieś bardzo szorstkie, ale jak tutaj się to wszystko rozciera, no to czuć, że on jest taki, wiecie, że to nie jest tylko wazelina, tylko w tej wazelinie coś jeszcze jest. To może nałożę sobie paluszkiem. No, widać ewidentnie drobineczki, dużo drobinek. Więc mamy taki balsamowy efekt pod palcem, więc jest ta mokrość, która daje nam glow od tej mokrości, ale mamy też glow od drobinek. Postaram się Wam zrobić bardzo wulgarne zbliżenie. Troszkę przyciemnię ekran. Będzie widać całą teksturę, ale może właśnie wtedy będzie widać te drobinki dobrze. Zobaczcie. No błyszczy się to przepięknie, taka bardzo świeża twarz. Wydaje mi się, że na okres wiosenno-letni to jest super opcja. No i właśnie te drobineczki. Jak lubicie drobinkowe rozświetlacze, to Wam się spodoba. Ładne to. Aż mi się nie chce pudrować skóry za bardzo, powiem szczerze, bo ładnie to wygląda. To może przypudruję na koniec. Zobaczymy. Mam ochotę zrobić sobie piegi i tu mam taki marker z marki Delia i to jest taki marker z henną. Tylko ja lubię sobie zawsze paluszkiem odklepać, a jak robię to paluszkiem, to potem mam takie plamki na paluszku przez jakiś czas. No ale czego się nie robi dla idealnych piegów. Jednak ten markerek od Ewy był przyjemniejszy dla mnie, bo to jest troszkę za intensywne i muszę tak bardzo ostrożnie nakładać ten marker. Ogólnie fajnie, że jak nałożymy na gołą skórę i sobie zostawimy na parę minut, to tak leciutko nam zafarbuje. A to jest takie, wiecie, delikatne. Ale na makijaż ja czuję, że muszę tak ostrożniej, że trudniej jest mi tym markerem, zrobić takie ładnie, naturalnie wyglądające piegi, a nie jak takie, wiecie, kropki, plamki. A że uważam się za samozwańczego pro w robieniu piegów, no to chciałabym, żeby wyglądały naturalnie i ładnie, ale tutaj nie wychodzą mi aż tak dobrze, powiem szczerze, jak pisaczkami. I kilka kropeczek, tak po prostu bezpośrednio na skórę, bo one będą miały wtedy inne natężenie i będzie troszkę różnica, wiecie, większy gradient tych piegów, one nie mogą być płaskie. Tutaj sobie jeszcze doklepię pędzelkiem po podkładzie, żeby delikatnie zmiękczyć jeszcze te piegi. No one są po prostu troszkę za intensywne dla mnie. Nie wtapiają się aż tak dobrze w skórę, nie są aż takie półtransparentne i przez to może być taki efekt mniej realistyczny. Pamiętajcie, żeby się nawadniać. Ja jak zwykle do pracy zawsze muszę mieć pół litra herbaty. Ja jestem totalna herbaciara, kocham herbatki. No... Tęsknię troszkę za tym pisaczkiem od Ewy, przyznam, że troszkę tęsknię. Zrobię sobie brwi. Tutaj standardowo moim pisaczkiem z NYX-a. A propos pisaczków, pisaczuniuńków. I
żel z Claresy, tym razem Brow Power Shot. No i przejdźmy do makijażu oka. Na pewno w tym miesiącu będę używać sobie paletki Nomad Greek Odyssey, która prezentuje się w ten sposób. Jest po prostu prześliczna. No takim głównym motywem powiedziałabym, że jest niebiesko-morski, ale mamy troszkę przełamanych. Mamy miętę, róż, mamy złoto, mamy oliwkową zieleń, więc troszkę takiej ciemnej śliwki, więc jest to trochę takie przełamane. Też fajne szarości, biel, srebro, bardzo fajna kompozycja i już mogę Wam zespoilerować, że zaczęłam nagrywać tydzień makijaży tą paletką, więc na pewno będzie tydzień, ale chciałabym właśnie coś jeszcze sobie dobrać w tym miesiącu, żeby może poużywać jakiejś starszej paletki. Niech no pomyślę chwilę, na co bym miała dzisiaj ochotę. Dzisiaj, w tym miesiącu. No dobra, dumałam chyba z 10 minut, jaką paletkę wziąć sobie w tym miesiącu, bo chciałam wybrać sobie taką, której dawno nie używałam. I powiem Wam, że jestem trochę z siebie dumna, ale naprawdę nie zauważyłam takiej paletki, której bym bardzo dawno nie używała, że po prostu leży i totalnie i nigdy nic nie sięgam po nią, nie? Że oczywiście są takie, których używam rzadziej, typu jakieś, nie wiem, po prostu klasyczne brązowe, tylko brązowe, ale no używam tej mojej kolekcji, nie? Więc cieszę się, ale mam poczucie, że dawno tak nie wgłębiałam się w paletkę słodko-kwaśna. Takie mam odczucie, więc myślę, że to jest też całkiem fajna paletka na ten okres taki wiosenny, gdzie jest, wiecie, dużo, już wszystko zaczyna kwitnąć, ma się ochotę na kolorowe makijaże, to jest takie fajne coś pomiędzy, bo mamy troszkę bardziej neutralnych rzeczy, ale też i niebieskości, i fiolety, i róże, i takie dzikie zielenie, więc może właśnie słodko-kwaśną, której dawno nie używałam i tak się nie wdrażałam w tą paletkę, żeby tak, wiecie, poużywać na przykład kilka dni z rzędu. I nie ukrywam, że też mam ogromną ochotę na Spring Flowers od Mexmo. Powiem Wam, że chyba nie używałam ani razu tej paletki, w sensie na oczach. Ja ją swatchowałam, bo gdzieś tam kiedyś tam ją dostałam i nie miałam okazji chyba jej tak użyć, tak się pomalować nią. A te kolory są tak piękne. Dla mnie każdy ten kolor tutaj w paletce, z tych matów, to jest taki kolor, żebym no może najchętniej jeden kolor na powiekę wytuszowała rzęsy i elo, nie? Bo ten jest znakomity, ten jest znakomity, te są przepiękne. Tutaj takie lekkie, delikatne, po prostu hicior. Więc słuchajcie, wezmę sobie te paletki i wezmę sobie oczywiście naszą Nomad jako główną bohaterkę. I z tego co wiem, to ma też przyjść do mnie chyba dzisiaj jeszcze jedna paletka. Nie wiem dokładnie, kiedy będzie jej premiera, ale no po prostu ja nawet nie wiem, jak ona będzie wyglądać, więc może na razie Wam nie powiem. Najwyżej nagramy jakiś odcinek osobny. Także no co, lecimy z tematem. I w ogóle zapomniałam, że miałam Wam opowiedzieć o tych zapachach. Kiedyś Wam obiecałam, że Wam opowiem, bo kupiłam sobie próbki Claudyny Hebdy. Tu jest Flower Paradox, Cherry Paradox i Sea Paradox. Perfumy, które chyba zobaczyłam najpierw u Easy for Kindergarten i mnie zaintrygowały bardzo, więc kupiłam sobie próbki i miałam Wam opowiedzieć o tych zapachach i zapomniałam. Także teraz nie wiem, czy zrobić to teraz, czy później, czy jak. W ogóle miałam je w kieszeni spodni, specjalnie je sobie wzięłam ze sobą tutaj do studio, żeby nie zapomnieć i zapomniałam po prostu, mając je w kieszeni, nie? Także brawo ja. Dobra, to może teraz, bo zapomnę znowu i będzie. Więc słuchajcie, mamy 3 paradoksy. Kwiatowy, wiśniowy i morski. Może ja sobie spryskam tutaj, więc zacznijmy sobie od Flower Paradox. I on tutaj ma neroli bergamotkę, słodką pomarańczę, różowy pieprz i pimento berry, później gardenia, frangipani, jaśmin, róża i pod koniec kokosowe mleczko, ambra, piżmo. No i tyle. Bardzo ładny jest ten zapach. To jest bardzo taki świeżo-kwiatowy start, ale dosłownie tak jakbyśmy włożyli naszą mordkę tak po prostu w jaśmin i taki bukiet kwiatów i tak po prostu się zaciągnęli tym kwiatowym zapachem. Więc mamy takie super świeże kwiaty, takie bardzo żywe, intensywne, kremowe, mleczne dosłownie. I gdzieś tam delikatnie nam się przebijają leciutko pieprzne, ja bym powiedziała, że też lekko drzewne nutki. Także ten start to takie dla mnie głównie neroli i jaśmin z pomarańczą i potem troszeczkę dochodzą te delikatnie pieprzno-drzewne nuty.
ale cały zapach jest taki bardzo, taki mleczno-kremowy. Wąchałam ostatnio je z moją przyjaciółką, bo lubimy sobie o zapachach też pogadać. I ona w ogóle, jej się skojarzył ten zapach, słuchajcie, z żelem pod prysznic Dove. I ja ewidentnie teraz jakby widzę to, czuję to. Dove ma taki specyficzny, właśnie bardzo taki kremowo-kwiatowy zapach i jest to w tym zapachu. Jest ta kwiatowość, ale taka bardzo kremowa, lekko przełamana pieprzem. Jest to bardzo ładna kompozycja. Przejdźmy sobie do Sea Paradox. Tu na początku mamy sól morską i nuty wodne, czerwone owoce, kardamon, następnie cynamon, śliwka z wanilią, kadzidłowiec i na koniec balsam peruwiański, sandałowiec, vetiver. Także też widzimy, że to nie jest tylko morski. Bardzo ładny. Jest leciusieńko słony na początku. Taki świeży, ale to nie jest taka świeżość takiego odświeżacza do kibelka. Wiecie, bo te morskie zapachy niestety mają na sobie takie piętno, że często one pachną tak strasznie sztucznie, że one nie pachną jak prawdziwe morze, tylko one pachną po prostu odświeżaczem do toalety, nie? Albo kostką do kibelka. Tutaj w ogóle nie mam tego odczucia, co się rzadko zdarza przy tych typowo morskich zapachach. Jest sól, jest taka owocowa słodycz, delikatna i gdzieś tam takie lekko pikantne nuty, takie przyprawowo-drzewne. Taka nuta, wiecie, takiego już mocno zjechanego kawałka drewna, zjechanego przez morze. Tak jak weźmiecie taki patyk nad morzem i go powąchacie, on pachnie właśnie trochę takim morzem, takim, wiecie, taką solą. No też jest bardzo, bardzo ładny. Jak lubicie takie świeższe zapachy, ale nieoczywiste. No i Sherry Paradox, jest bardzo teraz duża moda na wiśniowe zapachy, ale powiem Wam, że mało który jest interesujący. Tutaj mamy na początku różowy pieprz, wiśnie z whisky i gorzki migdał. Potem cynamon, turecką różę, jaśmin, mirt i paczule, sandałowiec i tonkę w bazie. Jest na samym początku wyraźnie wiśniowy ten zapach, ale ta wiśnia jest taka pijana. Jakby właśnie kojarzy się trochę z taką pralinką z wiśniowym nadzieniem, że jest wisienka, ale w takim likierze. Wiecie, o co chodzi? Więc jest ta wiśnia, ale ona jest taka trochę jakby mocna, taka dusząca jakby od alkoholu, no nie? Tak jak jemy właśnie taką pralinkę typu Mon Chéri, no to jest niby słodko, ale jest trochę tak cierpko-goryczkowo. I tutaj wyraźnie właśnie czuć tą wiśnię w takiej zalewie. Ale on się po chwili troszkę mocniej osładza, jakby bardziej czuć takie nuty, no właśnie mi się kojarzą troszkę tak śmietankowo, ale może właśnie to jest ten migdał, ten gorzki migdał, że migdał też daje taki kremowy aromat dla mnie delikatnie. I staje się odrobinę bardziej korzenno-drzewny. Bardzo ładny. Może nie waniliowy, ale właśnie taki śmietankowo-deserkowy, jakby, nie wiem, no trochę się kojarzy właśnie jakby te pralinki takie wiśniowe, może podane z jakimś deserem, z bitą śmietaną, coś takiego, delikatnie, ale to nie jest gurmandowy zapach, taki typowo gurmandowy, słodki, ulepiający, tylko tu jest dużo właśnie jakiegoś takiego cynamonu, takiego drzewa, to jest taki suchawy bardziej zapach, bardziej suchy niż lepki, bardziej miodowy niż waniliowy. Fajny. Jest... ten zapach jest taki słodki, ale z charakterem. Bardzo ciekawe kompozycje. Uważam, że warto sobie te próbki kupić i spróbować. Ja ogólnie tego Sherry Paradox kupiłam sobie olejek do ciała. I w tej formie jest po prostu znakomity ten zapach. Ja lubię taką właśnie lekką słodycz w zapachach, ale właśnie w produktach na ciało. Także tyle o tych zapachach. Dajcie mi znać, czy macie, czy używacie, czy w ogóle znaliście Claudine Hebde i te zapachy. Jak nie, to polecam sobie spróbować. W ogóle mega fajnie, jak można kupić sobie próbkę zapachu, co nie? I wiem, że to bardzo często jest totalnie nieopłacalne, bo te próbki wychodzą strasznie drogo w porównaniu do całego flakonu, ale jednak ta możliwość, żeby sobie sprawdzić na spokojnie dany zapach, popróbować kilku różnych, które może nas interesują, intrygują, to jest nieoceniona wartość dosłownie dla mnie. No i co ja bym w ogóle na tych oczach chciała? Słuchajcie, ja myślę, że sobie pomieszamy te paletki, no bo tą będziemy robić, wiecie, oddzielny odcinek, więc mogę sobie pozwolić dzisiaj, żeby troszkę tutaj pokombinować na różnych, że tak powiem, etapach. Dobra, coś mi się zaczyna klarować w mojej główeczce, więc zacznę sobie chyba od Poseidona.
to jest ten. Tylko żeby łatwiej mi było go blendować, to zacznę sobie od beżowego cienia, tak tutaj pod łukiem brwiowym. I to jest matowy cielak z Glam Shopu. I tutaj sobie wszystko tak zabezpieczam i przygotowuję. Będzie mi łatwiej po prostu to potem wszystko blendować. No i lecę sobie z tym Poseidonem. Zobaczcie, to jest taki przepiękny, intensywnie czekajcie. Stop. Stop zabawa. Czy ja nie chcę sobie tego czegoś najpierw rozblendować czymś, coś jakoś gdzieś? No nie wiem. To lecę i zobaczę, bo trochę nie wiem jeszcze co chcę do końca, ale wiem, że chcę ten cień na całą powiekę. I chyba damy sobie taki intensywnie zielony akcent ze słodko-kwaśnej do tego. Taka jest idea. To będzie raczej prosty make-up. No i to teraz wygląda trochę tak sobie. Trochę nawet nieestetycznie bym powiedziała, bo musimy sobie ładnie ten makijaż dopracować, tak? Bierzemy sobie pędzelek i chciałabym sobie to czymś sobie rozetrzeć. Jeszcze nie wiem czy... Bo mam ochotę na wszystko, wiecie? Mam ochotę na każdy kolor, jaki tutaj widzę i jest mi ciężko zdecydować, co dokładnie bym chciała. Ale chyba pójdę sobie w roztarcie tego czymś neutralnym. Może wezmę sobie paletkę Mexmo. Do Mexmo mam w ogóle kod rabatowy 5%, więc zajrzyjcie sobie na dole, w opisie macie wszystkie moje kody. I ten odcień Daphne Shrub wydaje się, że może być fajnym takim transition shade, bo jest bardzo zgaszonym, jasnym fioletem i tu może fajnie mi pasować do takiego niebieskiego. No, będę musiała na wierzch nałożyć sobie jeszcze raz ten niebieski, jak sobie teraz to dopiero blenduję, bo no wiecie, jest takie, wiecie, odcięcie błysku i matu. No ale tak to jest, jak się nie wie, na to się zdecydować. Wszystko moja wina. Fajnie, fajnie, bo wychodzi chłodno, ale nie szaro. I nie niebiesko, ale też nie brązowo. Mega fajnie. To był dobry krok. No i na dolną powiekę też sobie nakładam. Rozcieram wszystko. Ogólnie polecałabym zrobić to odwrotnie, czyli najpierw nałożyć sobie taki transition shade, potem łatwiej jest też wblendować taki błyszczący cień, no ale po prostu nie wiedziałam, na co chcę się zdecydować, dlatego robię to odwrotnie i też jakby się da, ale wydaje mi się, że byłoby łatwiej zrobić to odwrotnie. Ok, wracam sobie do Poseidona, tego błyszczącego i muszę go troszkę wyżej przenieść teraz, żeby nie był tylko na powiece ruchomej, bo to będzie po prostu źle wyglądać. Musi być trochę wyżej, żeby make-up miał sens. Pachnie mi tutaj tymi próbeczkami, no bardzo ładne są te zapachy, naprawdę. No i jeszcze raz sobie delikatnie tutaj przelecę pędzelkiem. To nie musi być super precyzyjne, ale jednak musi być estetyczne, żeby dobrze wyglądało. Fajny. Tu mamy kleczkowską w nowoczesnej formie. A, zrobiłam tu jakąś bubę. Ratunku. O, dobra, będzie git. Będzie pan zadowolony. I teraz ja myślę, żeby sobie wziąć kwaśny, ze słodką kwaśnej. I jakiś mamy pędzelek. I mi się wydaje, że to będzie fajny taki, wiecie, toxic akcent. Kąciczek. Niebieski i zielony to jest takie cudowne połączenie. I tak mnie kusi, żeby jeszcze nałożyć tutaj podłóg brwiowy. Nie wiem, czy nie będzie trochę za ciemny, ale w sumie jest taki neonowy, że to może dobrze wyglądać. Więc spróbuję. Zaryzykuję. Love it. I love it. W sumie tutaj nakładałam wcześniej beżowy cień, więc też nie powinno to mi aż tak mocno, wiecie, się przykleić. Wow, crazy! Trochę po brwiach sobie pojechałam tym neonem, więc muszę lekko je sobie tutaj dopracować. Teraz jest za mocno, dziękuję, super. I mi totalnie brakuje czegoś na linię wodną, jakby to oko jest takie za bardzo... Nie wiem, wygląda jak niewykończone dla mnie. Często jak ciemny cień nakładam na oczy, mam poczucie, że właśnie czegoś mi brakuje jeszcze, żeby takie było takie dokończone po prostu. Chyba użyję sobie takiej kredki, to jest Glam Shop koktajlowy. Ona jest taka metaliczna, turkusowa.
Bo nie wiem, czy ja chcę czarny tutaj. O, już jest lepiej, ale widzę cały czas taki prześwit między teraz linią rzęs. Chodźcie bliżej, może wam pokażę. Może nie zwracacie nigdy na to uwagi, a ja na przykład zwracam i może to zrobi różnicę w waszym makijażu. Tu jest teraz ciemno, tu jest ciemno, a tutaj tak między rzęsami jest jasno. Ja tego nie toleruję w ogóle. Nie może tak być. Jak już ma być ciemno, to musi być gradient, tak? Nie może być ten gradient przerwany, bo to wygląda nieestetycznie dla mnie. Więc dokładam sobie pędzelkiem troszkę cienia tego błyszczącego Poseidona. O, tak żeby połączyć tą linię wodną i powiekę dolną. O, widzimy różnicę. Jestem ciekawa, czy to w kamerze widać, bo ja w lusterku widzę bardzo. I teraz to... ja po prostu czuję ulgę. Patrzę na to i czuję ulgę. Widzę po prostu, że to oko jest jakby skończone, że jest kompletne i jest takie bardziej estetyczne. W sensie nie twierdzę, że zawsze trzeba linię wodną malować jakimś kolorem, żeby było estetycznie, ale dla mnie przy takim ciemniejszym make-upie, no robi to różnicę. Na maksa. Więc spróbujcie u siebie. Może wam to coś pomoże. No i co? Tuszujemy sobie rzęsy. Szukam właśnie maskary. Jest. No i myślę, że standardowa czarna będzie gitówka. Ja używam sobie Joya z Glamu, który już mi się kończy. Nałożyłam pierwszą warstwę tuszu, poczekam aż przeschną, żeby nałożyć drugą i tak pomyślałam sobie, że dorzucę sobie w tym miesiącu do używania puder od Huda Beauty właśnie z tego względu, że mam raczej rozświetlające podkłady, ale dzisiaj nie mam ochoty na jakieś takie mocny mat, więc użyję sobie może tego Sensu Mare Algo Tone. On jest matujący, ale on nie jest taki, wiecie, taki mocno matujący. Jest po prostu taki naturalny efekt daje, bo trochę mi się to podoba, że ta buzia jest taka lekko, wiecie, świetlista, ale jak będę potrzebowała gdzieś tam, wiecie, jechać na miasto, coś tam załatwić i żeby ten makijaż był trwały, no to wolałabym jednak mieć właśnie zabezpieczenie w formie takiego pudru, więc sobie wezmę, a dzisiaj mój standardowy, powiedzmy. I pudruję głównie strefę T, żeby tutaj zostawić taki ładny glow. Bardzo lubię też łączyć takie przydymione oko z trochę lżejszą skórą i właśnie jak są piegi, taka lekka świetlistość. Uważam, że to fajnie wygląda, bo jest fajny balans między takim, wiecie, trochę cięższym, mocnym okiem, a delikatną skórą to po prostu dobrze wygląda. Tak bardziej bezpretensjonalnie, trochę bardziej edytorialowo, modowo. Także druga warstwa tuszu. Myślę sobie o ustach, bo trochę podoba mi się ten efekt, że nic na nich nie ma. Wtedy to oko jest na pierwszym planie, to po pierwsze, a po drugie, no właśnie makijaż wygląda bardziej bezpretensjonalnie, jakoś tak na luzie, więc chyba pójdę w coś naprawdę mega delikatnego na usta. I dopiero z bliska zauważyłam, że osypałam sobie trochę tego cienia, pewnie jak pędzelkiem nakładałam. I mam osypkę, którą chyba загruntowałam już pudrem. Super, brawo ja. Coś mi dzisiaj. No ale przez piegi nie widać. Może i dobrze. I moja pierwsza myśl powędrowała oczywiście do błyszczyków z Hintora i to jest odcień 00, taki jasny, mleczny, szary. Myślę, że tu będzie fajnie wyglądać, bo zrobi prawie nic, ale zobaczcie, górna warga a dolna, że po prostu troszkę się ochłodziła. Nie dodała dużo koloru, a jednak coś tam, nie? No i tak się prezentuje skończony makijaż. Wyszedł troszeczkę bardziej wieczorowy, ale no z tym takim akcentem neonowym jest tak, wiecie, tak toksycznie, tak z charakterem. Mega się jaram, w szczególności w tym miesiącu na używanie sobie paletek, bo mamy coś nowego, coś co w sumie nie używałam jeszcze, a bardzo mi się podoba i coś mega starego. Bardzo fajne propozycje. Wyczekujcie oczywiście odcinka z tą paletką, bo tam więcej Wam o niej powiem. No ten odcień jest po prostu przepiękny. Jak lubicie niebieskości, to Wam się spodoba na pewno. Jak lubicie kosmetyczki miesiąca, to koniecznie zostawcie kciuka do góry, napiszcie, co myślicie o dzisiejszym odcinku, dzisiejszym makijażu, dzisiejszych paletkach. Będzie mi również bardzo miło, jak zasubskrybujecie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, albo podbijecie odcinek. No i co? Widzimy się za miesiąc na podsumowaniu, ale oczywiście w międzyczasie pojawi się również sporo innych odcinków, także zachęcam do obejrzenia kolejnych odcinków, które pojawią się już niedługo. Dzięki serdeczne za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!